Plan był taki, żeby jajeczka były takie bardziej glamour, a wyszło, że są bardziej ombre. Efekt końcowy trochę mnie zaskoczył, bo mówiąc szczerze, nie wiem kiedy to się stało, że wyszło właśnie tak. Główna różnica jest w kwiatkach, które są u góry jajeczek. Troszkę eksperymentowałam, ponieważ nie potrafiłam podjąć ostatecznej decyzji, które z nich podobają mi się najlepiej. Czy takie wielokolorowe słodziaki, czy elegancja w jednej tonacji. Ostatecznie decyzji nie podjęłam, więc są trochę takie i trochę takie. Jajka akrylowe do tej pracy pasują jajeczka właściwie dowolnej wielkości. Do zrobienia wewnętrznego ombre, czyli cieniowania, potrzebne są pędzelki gąbkowe. Troszkę poskubię mu brzegi, dzięki czemu nie będzie zostawiał śladu półokrągłego brzegu. Pierwsze jajko kolor biały, żółty i odrobina szarego. Dzięki szaremu żółty będzie kolorem pastelowym. Do zrobienia ombre potrzebujemy minimum 3 odcieni w danym kolorze. Ja wstępnie przygotowałam 2, a potem będę dodawała żółtego zależnie od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja. Żeby połówki jajka do siebie jako tako pasowały, maluję na zmiany raz jedną, raz drugą. Dół przeleciałam najjaśniejszym kolorem i teraz robię drugi pasek odrobinę ciemniejszym. Trzeba to robić szybko i zdecydowanie, żeby połączyć 2 odcienie żółtego, zanim farba wyschnie. Dokręcam trochę żółci i jadę trzeci pasek. Trzecim kolorem mogę już dojechać do samej góry. Nie martwię się o 4. pasek, ponieważ gdy przykleję różyczki, nie będzie tego widać. Bardzo się starałam, ale cieniowanie nie wyszło mi idealnie. Dokładnie widzę, gdzie jeden odcień żółtego przechodzi w drugi, ale nie szkodzi. Potem przecież dodam jeszcze perełki, konturówkę i nikt na tą niedoróbkę nie zwróci uwagi. Na różowym jajku praca z kolorowaniem wygląda dokładnie tak samo. 3 paski różowego, ale kolory tak jak poprzednio nie przechodzą jeden w drugi idealnie. Na szczęście w kamerze moje ombre wygląda dużo lepiej niż w życiu. A teraz coś nowego, czyli barwienie glinki super lekkiej. Najlepiej i najbardziej profesjonalnie barwi się glinkę pigmentami. Ale jeżeli ktoś lubi eksperymentować tak jak ja, albo jest trochę skąpy tak jak ja, to możemy spróbować zabarwić glinkę farbą akrylową. Farby możemy dodać tylko odrobinę, bo gdy damy za dużo, to glinka zacznie nam się rozjeżdżać w rękach. Ale może to nie farby jest za dużo, tylko za bardzo rozgrzaliście glinkę w dłoniach i trzeba ją na chwilę schować do lodówki. Do barwienia glinki używam farb akrylowych z Tamperi, to jest seria Allegro. Jakość tych farb jest rewelacyjna, może dzięki temu glinka nimi barwi się znakomicie. Przygotowuję sobie kilka kolorów glinki. Szczelnie zamknięte w woreczkach foliowych mogą czekać na użycie nawet kilka tygodni. A pastelową, wielokolorową różyczkę robimy tak. Zielona kuleczka to środek różyczki. Kręcę wałeczek i tnę nożyczkami na mniej więcej podobne kawałki. Będę z nich lepiła kwiatki. Płatki po prostu wygniatam w dłoniach i zaczynam obijać kuleczkę. Tylko 2 lub 3 pierwsze płatki muszą szczelnie przylegać do kuleczki. Następne będę już przylepiała tylko od dołu, bo moja różyczka będzie powolutku rozkwitać. Na tym etapie nie ma potrzeby korzystania z kleju. Płatki wystarczy docisnąć w miejscu, w którym mają się trzymać i gotowe. Z ilu kolorów bądź odcieni będzie się składała różyczka, zdecydujecie sami. Trzeba także podjąć decyzję, jaka gruba jest każda z warstw kolorystycznych. Ja już skończyłam zielony środek i zaczynam dorabiać żółte listki. Na wszelki wypadek jeszcze raz przypomnę, jeżeli glinka zacznie Wam się za bardzo kleić do dłoni albo do palców, to trzeba ją na chwilę włożyć do lodówki. Przy klejeniu różyczek takiego problemu nie miałam, dopiero się pojawił przy robieniu listków. Ale w listkach chciałam osiągnąć ciemniejszy zielony i dodałam trochę za dużo farby, więc musiałam sobie pomagać lodówką, żeby listki dało się fajnie i bez problemu ulepić. A ja właśnie skończyłam drugą żółtą warstwę płatków i przeszłam do trzeciej. Ta wersja różyczek miała zarówno pasować do jajek żółtych, jak i różowych. Jak duże zrobicie różyczki, zależy absolutnie od Was. Według mnie najładniej i najnaturalniej wyglądają różyczki, które nie są do końca identyczne. Tak pomyślałam, ale poszłam o krok dalej. Zamiast kolorowych i pastelowych porobiłam trochę różyczek, które są różnymi odcieniami tego samego koloru.
A listki do różyczek zrobiłam tak. Mały wałeczek z glinki i patyczek do szaszłyków. Przyciskam i listek gotowy. Jeżeli macie ochotę, to listki można przyklejać jeszcze na mokro, wtedy od razu trzymają się przy kwiatku. A gdy wyschną bez problemu, przykleicie je klejem na gorąco. Chwosty i frędzle bardzo lubię, uważam, że są niesamowitą ozdobą naszych prac. Od jakiegoś czasu chwosty robię sama. Ale żeby ten film nie był długi jak ostatni dzień przed urlopem, to informacje o chwostach muszę stąd wyciąć. Zrobię o tym specjalny film i jak tylko będzie gotowy, to podlinkuję Wam go pod spodem. Chwościk ombre prezentuje się tak. Dowiązuję go do jajka i będzie się tutaj trzymał 100 lat i jeszcze dzień dłużej. Ozdobą jajeczka są półperełki samoprzylepne. Użyte przeze mnie w tym filmie mają średnicę 4 oraz 6 mm. Do ozdobienia moich 2 jajek zużyłam niecałe opakowanie szóstek i 1,5 opakowania czwórek. Tego typu perełki bądź kamyczki bardzo łatwo się przykleja, ponieważ są one od razu fabrycznie połączone w sznury. Najpierw przylepiłam perełki o średnicy 6 mm, a teraz przyklejam czwórki. Czym więcej dzieje się na naszym jajeczku, tym mniej widać troszkę nieudane ombre. Zobaczcie, chwościki, perełki, piękny połysk, bez sensu na siłę szukać nierówno zrobionego cieniowania. No ale jeżeli jakieś sokole oko szukałoby na siłę miejsca, gdzie nam coś nie wyszło, to robimy maskowanie poziom ekspert, czyli mikrokulki cukrowe i biała konturówka. Według mnie połysk konturówki na tej pracy wygląda słabo. Akryl się pięknie błyszczy, a konturówka się błyszczy, ale wcale nie tak pięknie. Natomiast mikrokulki cukrowe mają bardzo ciekawy i specyficzny połysk. Pomyślałam, że jak posypię nimi mokrą konturówkę, to zawijaski od razu będą wyglądały ciekawiej. Taka posypka ma jeszcze jeden plus. Jeżeli gdzieś konturówkę położyłam nierówno, to mikrokulki się do tego przykleją i to wszystko zakryją. Zawijasy nie są symetryczne, ponieważ symetria to nie jest moje drugie imię. Nawet jeżeli bardzo się staram, żeby zrobić coś symetrycznie, to i tak mi nie wychodzi, więc je nie przejmuję i nic symetrycznego nie robię. Wszystko zostawiam do wyschnięcia i na sucho moja pisanka prezentuje się tak. Doklejam jeszcze białą kokardkę i wiecie co, wydaje mi się, że nawet bez różyczek wygląda to całkiem. Różyczki już wyschły, więc się nimi pochwalę. Sucha glinka jest naprawdę wytrzymała, a przy tym sprężysta. Nic się nie kruszy, nic nie odpada i naprawdę trudno ułamać jakiś kawałek listka albo płatka. Zanim przykleję kwiatki, sprawdzam, które z nich najlepiej do siebie pasują. Różyczki do jajka przyklejam klejem na gorąco. Jak powiedziałam na początku, nie umiałam się zdecydować na jakąś jedną wersję kolorystyczną kwiatków. Ostatecznie powstały wersje 3. Po pierwsze, wersja różowa, to ta, którą widzicie w tej chwili. Druga to wersja tęczowa, czyli kwiatki kolorowe, które jednocześnie pasują do jajka żółtego, jak i różowego. Oraz wersja trzecia, czyli żółto-zielona. Gotowe jajeczka ombre prezentują się tak. Napiszcie proszę w komentarzu, czy lepiej Wam się podoba wersja z kwiatkami, czy bez kwiatków. A jeżeli z kwiatkami, to lepsza wersja tęczowa, czy jednokolorowa. Jak zwykle całą listę produktów, których użyłam w tym filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Jak tylko skończę film o frędzlach, także Wam go podlinkuję pod tym wideo. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl. A jeżeli macie ochotę spotkać grono ludzi zakręconych tak jak ja, to zapraszam na Facebooka, do naszej grupy o nazwie Inspirello i Przyjaciele.